Kolejną opcją w menu jest obsługa kalendarza. Obsługa kalendarza jest możliwa dzięki wbudowanej baterii i wbudowanemu zegarowi w płycie głównej urządzenia. Wchodzę do menu kalendarza, potwierdzam. Mam tu 3 podmenu. Pierwsze menu to jest włącz lub wyłącz obsługę kalendarza. Teraz jak ją powiedzmy wyłączę, to tutaj na ekranie nie mam tego kalendarza. Kiedy wchodzę ponownie tutaj w menu podmenu włącz wyłącz, zmieniam plusem minusem na on, włączam, potwierdzam i tu już mam w ekranie głównym ikonę kalendarza, to oznacza, że urządzenie pracuje w trybie kalendarza, którego zaraz zaprogramujemy. Wchodzimy ponownie w menu kalendarza, potwierdzam i teraz wybieram sobie podmenu. Mam tu 2 jeszcze dodatkowe i tu z ustawy, tu nastawiamy w jakich trybach ma się zmieniać, a tu ustawiamy szczegółowe nastawy tych trybów. Więc wracam do tego punktu, gdzie ustawiam szczegółowe tryby, potwierdzam i teraz sobie mam jakby do wyboru opcję, że nastawiam, jak tu mryga ta 1, to oznacza, że na każdy dzień nastawiam taką samą nastawę. Jeżeli tu wybiorę 1 i 6, to znaczy, że inne nastawy będą na dni tygodnia od poniedziałku do piątku, a inne sobota, niedziela lub tutaj indywidualna nastawa na każdy dzień tygodnia. Ja do celów demonstracyjnych ustawię sobie ten tryb, że ustawiam jedną nastawę jedną tą samą nastawę na każdy dzień. Potwierdzam i teraz tutaj mryga mi ta liczba. Tu ustawiam tak zwane ilość switch pointów, ilość zmian, tak? Czyli ilość zmian, które centrala w ciągu dnia przejdzie, czyli nie wiem, jak ustawię teraz 2 tryby, to znaczy, że mogę ustawić 2 zmiany centrali w ciągu dnia. Dla uproszczenia maksymalnie 6. Wybrałem, potwierdzam, ciach. I mamy to włączone już. I teraz muszę wejść do kolejnego podmenu, gdzie dokładnie sprecyzuję, co się będzie działo w tych 2 nastawach. Wchodzę teraz. Widzimy 1, to jest, to jest numer tej nastawy. Wchodzę sobie, ustawiam, o której godzinie ma to się wydarzyć, ta zmiana, załóżmy o 7 rano. I w jakim trybie centrala ma pracować. Pierwszy bieg, drugi bieg, trzeci bieg, tryb boost, tryb auto ma się przełączyć, czy ma wejść w tryb standby, tak? Załóżmy, że tu chciałbym, żeby weszła sobie w tryb auto na przykład. Jeśli mam czujniki podłączone, potwierdzam, zaprogramowałem pierwszą zmianę. Migam z potem 1, plusikiem zmieniam na drugą, czyli teraz drugie wydarzenie w ciągu dnia dla centrali. Znowu wchodzę w to menu i przed to wydarzenie mogę stawić później, teoretycznie, nie wiem, wracam z domu, no taki przykład, tak, ale potwierdzam i tu bym chciał, żeby wentylowało mocno, na przykład albo w tym drugim trybie, czyli potwierdzam, że o tej godzinie chcę, żeby centrala się przyłączyła w drugi tryb. Potwierdzam i gotowe. Czyli zapraszam 2 switch pointy, mogę oczywiście zrobić tego więcej, dużo, do 6. Wychodzę, wracam, tak. I teraz w tym trybie centrala pokazuje, że pracuję w trybie kalendarza i określony godzinach, który zaprogramowałem przed chwilą, się przełączy, a właśnie się przełączyło w tryb auto, bo tak nastawiłem, jeszcze jesteśmy w tym zakresie godzin akurat, które ustawiłem. I gotowe.